Witajcie! Gdy myślimy o wielkich bitwach wczesnopiastowskiej Polski, od razu przychodzi na myśl Cedynia z 972 roku. Ale czy wiecie, że to właśnie bitwa z 967 roku, starcie Mieszka I z Wiśmanem i Wolinianami, miała jeszcze większe znaczenie dla losów naszego państwa? To nie była zwykła bitwa. To był moment przełomowy, który zdecydował nie tylko o losach Pomorza, ale także o przyszłości całej Polski. Jednak za tym starciem kryje się także osobisty wątek, prywatna zemsta Mieszka I na Wiśmanie. Historia tej rywalizacji to opowieść o zemście i walce o przyszłość. Na początku X wieku ziemie Polan były rozdzierane walkami plemiennymi, a młode państwo Mieszka musiało stawiać czoło zarówno wewnętrznym buntom, jak i zewnętrznym zagrożeniom. W tym czasie na północnych granicach państwa Polan aktywnie działał Wiśman młodszy, Saski-Banita, który znalazł schronienie u Wieletów. Wiśman młodszy był niemieckim arystokratą znanym z burzliwego życia, pełnego zdrad i awanturniczych działań. Był kuzynem cesarza Ottona I Wielkiego. Wiśman nie utrzymywał jednak lojalności wobec swojego rodu ani cesarza. Jego ambicje prowadziły go do buntów i poszukiwania sojuszy z wrogami cesarstwa. Wygnany z Niemiec znalazł schronienie u Słowian połapskich, sprzymierzył się z Wieletami, co czyniło go niezwykle groźnym przeciwnikiem dla swoich rodaków, jak i księcia Mieszka. Znany ze swoich licznych kampanii wojennych, Wiśman zapisał się w historii jako postać kontrowersyjna. Buntownik 2 razy dokonał najazdu na ziemię Polan i 2 razy odniósł sukces. W 963 roku doszło do starcia, które na zawsze odmieniło życie Mieszka. Wiśman dowodził siłami Wieletów, rozgromił armię Polan. W trakcie tej bitwy zginął brat Mieszka, którego imienia nie znamy z kronik. Strata ta miała dla Mieszka wymiar nie tylko polityczny, ale i osobisty. Jak podają źródła, jego brat był kluczowym członkiem rodziny rządzącej, prawdopodobnie jednym z filarów młodego państwa Piastów. Dla Mieszka ta śmierć była ciosem, ale także motywacją. Nie chodziło tylko o ochronę ziem Polan, była to sprawa zemsty. Mieszko nie zapomniał o porażce. Przez kolejne lata zbroił swoje wojska i szukał sojuszników, by stawić czoła Wiśmanowi. W 967 roku sytuacja dojrzała do ostatecznego starcia. Dzięki zawarciu sojuszu z Czechami Mieszko zyskał wsparcie elitarnej kawalerii, która miała odegrać kluczową rolę w nadchodzącej bitwie. Ale tym razem Mieszko nie zamierzał tylko bronić swoich ziem. Planował uderzyć na Wiśmana tam, gdzie ten najmniej się tego spodziewał. Bitwa z Wiśmanem miała być nie tylko starciem o Pomorze, ale także osobistym rozrachunkiem z człowiekiem, który zabił mu brata. Dwudziestego 22 września 967 roku siły Wiśmana i Wolinian stanęły naprzeciwko armii Mieszka. Początkowy atak Wolinian wydawał się udany. Ich piechota przełamała linię Polan. Jednak Mieszko, który dobrze zaplanował każdy ruch, wciągnął przeciwnika w pułapkę. Ukryta czeska jazda ruszyła do ataku na flanki. Był to moment decydujący.
Wiśman, zaskoczony i otoczony, próbował wycofać swoje siły, ale chaos ogarnął jego szeregi. Mieszko osobiście nadzorował bitwę i nie pozwolił na żadne ustępstwa. Sam Wiśman został ranny i uciekł z pola bitwy. Schronił się w karczmie, lecz tłum chłopów, żądny łupów i nagrody wtargnął do środka. Wiśman został wywleczony z karczmy i zamordowany. Dla Mieszka ten moment był symbolicznym zwycięstwem. Zginął człowiek, który przed laty zadał mu największy ból. Zabił brata. Książę Polan, by bardziej upokorzyć rodzinę cesarską, zawiózł Ottonowi I zbroję Wiśmana. Postawiło to cesarza w bardzo trudnej sytuacji. Oto jego sprzymierzeniec, chrześcijański książę, oddaje mu zbroję członka jego rodziny, który sprzymierzył się z pogańskimi plemionami Wolinian i Wieletów. Zwycięstwo to podniosło prestiż Mieszka I jako pogromcy pogan. Bitwa z 967 roku była więc zarówno triumfem strategicznym, jak i osobistym aktem sprawiedliwości. Zwycięstwo nad Wiśmanem miało ogromne znaczenie. Po pierwsze, zakończyło zagrożenie ze strony Wolinian i Wieletów, co umożliwiło Mieszkowi konsolidację Pomorza Zachodniego. Po drugie, była to demonstracja siły, która przekonała sąsiadów, że księstwo polskie nie jest państwem łatwym do podporządkowania, ale to właśnie wątek osobisty czyni tę bitwę szczególną. To nie była tylko walka o ziemię czy polityczne wpływy, to była zemsta za śmierć brata, a zarazem próba zabezpieczenia przyszłości dynastii Piastów. Cedynia, choć spektakularna, nie miała tak wielkiego wpływu na los Polski jak bitwa z 967 roku. Mieszko I pokazał, że jest nie tylko wybitnym strategiem, ale i człowiekiem, który walczył nie tylko dla państwa, ale i dla swojej rodziny. Czy zemsta okazała się słodka? Ocencie sami. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podobała Wam się ta opowieść, podzielcie się swoimi przemyśleniami i zaproponujcie kolejne tematy do omówienia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.